ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj opowiem Wam o niezwykłym artyście. Przypomnę Wam sylwetkę Osamu Tezuki. Gdybym powiedziała japoński bóg mangi, człowiek, który zrewolucjonizował japoński komiks, to myślę, że od razu wiedzielibyście, o kim mówię. Jednak Tezuka nie przypadkiem został tak nazwany. Ten urodzony pod koniec lat 20. XX wieku japoński artysta, który mieszkał w okolicach miasta Osaka, pokazał światu, że komiks nie musi być tylko śmieszną opowiastką dla najmłodszych dzieci. Jego jedno z lepszych dzieł, pierwszych, wydanych w 1946 roku, Nowa Wyspa Skarbów, operowała czymś, co my znamy z sztuki filmowej. Tezuka język filmu przeniósł do japońskiego komiksu. Mało tego, ten pierwszy, o wiele dłuższy komiks Tezuki miał ponad 200 stron. Wyobraźcie sobie minę czytelników tego komiksu, bo kolejne tytuły komiksów Tezuki to już będą naprawdę tytuły, które właśnie miały być co najmniej 200 stron, a tytułów komiksowych Tezuka wydał ponad 500. Poza tym Osamu Tezuka oczywiście był realizatorem filmów animowanych. Ten niezwykły artysta miał tą cechę, że podejmował przeróżne tematy, od komiksów dla dziewcząt po komiksy science fiction, a nawet były komiksy z wątkami dla starszych widzów. Wyobraźcie sobie twórcę, który z jednej strony wymyślił losy, byśmy powiedzieli, takiej duszy Japonii, nowoczesnego Pinokia, chłopca robota, a zaraz po prostu kreślił historię o księżniczce, która po prostu żyła w takim królestwie, że musiała udawać chłopaka. Ta księżniczka ubrana jak muszkieter była komiksem zainspirowanym teatrem japońskim, Takarazuka, w którym występują głównie aktorki. Jednak to nie koniec zainteresowań Tezuki. Gdybym miała prześledzić jego najważniejsze tytuły i jego najważniejsze wątki fabularne, to możemy w jego twórczości również dowiedzieć się o tym, co on sądził na tematy religijne. Jeden z jego komiksów był nawet ekranizacją w przypadku szerokości geograficznej losów Buddy. Nie mówiąc już o tym, że Tezuce nie było też obce sięganie po motywy biblijne. Oprócz science fiction, takich jak na przykład właśnie, czy powieści fantastycznych, jak właśnie Astro Boy, też historię, która jest jedną z moich ulubionych. W zasadzie była to historia, która z początku, pewnie jak niektórym z Was również, wydawała się kiepską imitacją pewnego dzieła disneyowskiego. Też było moje zdziwienie, kiedy to, co po polsku byśmy powiedzieli Wielki Cesarz Dżungli, powieść o Władcy Dżungli, stała się jedną z inspiracji do powstania filmu Król Lew. Disney oficjalnie nie przyznaje się do tej inspiracji, uważa, że wszelkie podobieństwa pomiędzy historią o pewnym białym lewku a historią Simby są bardzo przypadkowe. Tylko dlaczego na pierwowzorach do Króla Lwa główny bohater miał też być biały, a pierwowzór właśnie miał się nazywać Król Dżungli? Zupełnie jakby czerpał z tytułu japońskiego. Co ciekawe, pewna część rysowników tworząca postacie do Króla Lwa Disneya z 1994 roku filmu oczywiście, była przekonana, że robi amerykański remake pewnego anime, które w latach 60. miało swoją premierę w telewizji, a w latach 50. powstał komiks, którego adaptacją właśnie było to anime. Raczej trudno nie skojarzyć historii animacji, która była jako pierwszy kolorowy serial animowany w historii Japonii, a może nawet i w historii Stanów Zjednoczonych. Bo wcześniejsze prace Tezuki, jak na przykład właśnie Astro Boy, była również emitowana w Stanach Zjednoczonych jako jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych tytułów anime. Jednak to tyle oczywiście, jeśli chodzi o kontrowersje związane z Królem Lwem.
Na internecie jest wiele zestawień filmików pokazujących pewne sceny jakby zainspirowane mocno tezułkowskimi animacjami. Oczywiście, jeśli będziecie oglądać te sceny, to nie sugerujcie się filmem o pełnometrażowym z roku 97, bo to była troszkę japońska odpowiedź na to, że nakręcili Króla Lwa, no to odświeżymy historię Tezuki. Zanim jednak Król Lew miał premierę, to pojawiła się nie tylko animacja z lat 60., ale potem powstał tak jakby jej remake albo nowa kontynuacja, zrealizowana oczywiście nowszymi technikami animacji z 1989 roku. Więc nawet gdyby Disney nie wiedział o istnieniu pierwszego kolorowego serialu emitowanego w telewizji, to chyba raczej wiedziałby, że historia, która mogłaby być dla nas niezłą inspiracją, została również odświeżona w roku 1989. To tyle, jeśli chodzi o Króla Lwa, bo oczywiście możecie to znaleźć w internecie. Zobaczcie sobie choćby wstęp do serialu anime japońskiego. Musicie znaleźć sobie czołówkę tytułową japońską i zobaczycie tam na przykład pewnego lwa stojącego na bardzo charakterystycznej skale. I kilka innych ujęć, które naprawdę wydawałyby się dość znajome. Oczywiście istnieje też wersja taka, że pewne zwierzęta również występują w obu filmach, no bo mamy tutaj historię, która się działa w Afryce. Ale jeśli skojarzycie te fakty, że na przykład jednym z wrogów lewka białego był również pewien czarnogrzywy lew z blizną na oku charakterystyczną, którego nie za bardzo lubi. Oczywiście był jednym z członków rodziny i ten zły lew również miał kontakty z hienami, ale także z czarnymi panterami i chciał jakby następcę tronu również pozbawić tronu. Przypadek. Prawdziwy przypadek. Oczywiście serial opowiada jeszcze o czymś innym, na przykład pamiętam, że byli tam też ludzie, czego w Królestwie Disneyowskim nie mamy. No i ci ludzie, jak to ludzie po prostu różnie reagowali na fakt związany z fauną i florą. Jedni byli przyjaźni, drudzy byli myśliwymi, więc serial ten ma oczywiście bardzo wiele różnych odsłon. Pomijając już kwestię Króla Lwa disneyowskiego, troszeczkę powiedzmy nawiązującego do tej animacji, ale pewne inspiracje mogliby powiedzieć, że ten twórca japoński, który był czasami nazywany japońskim Disneyem, takie miał też przezwisko, ciekawe czy Tezuka je lubiał, to owszem, warto zwrócić na to uwagę, że na tej stronie internetowej, gdzie prezentowane są prace Osamu Tezuki, nie da się ukryć, że on również był możliwe, że inicjatorem po prostu biografii Disneya w Japonii, więc nie da się tego ukryć. Tezuka inspirował się Disneyem i się do tego przyznawał. No to więc skoro się on przyznawał, to równie dobrze Disney mógłby się przyznać do Tezuki, nie? Moim zdaniem byłoby całkiem w porządku. Tezuka opisze taką anglojęzyczną stronę o biografii Tezuki, gdzie możemy na tej stronie oglądać również fragmenty jego animacji. Są pokazywane właśnie najważniejsze dzieła, a jest ich niebagatelna wiele. Twórca ten, jak już powiedziałam, nie tylko słynął z lewków, ale także słynął z Astroboja, ale także poruszał na przykład takie tematy. Jest taka animacja, nazywa się Buggy. I ona porusza problem ingerencji badań genetycznych. Buggy jest istotą, która wygląda jak kot, ale ma cechy człowieka. Zupełnie jakby ktoś ingerował w kod genetyczny pumy i człowieka. No i z tego powodu, że Buggy tak naprawdę nie należy ani do świata ludzi, ani do świata zwierząt, choć ta istota po prostu jest obdarzona rozumem i uczuciami, to jednak nawet w samej animacji pamiętam, jak ją oglądałam, to była taka scena, że Buggy w pewnym momencie wpada po prostu w szał, no i pokazuje, że ma te pazury jak kot i kim ja jestem, tak?
Takie tematy również Tezuka poruszał. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście poruszał też kwestie medycyny, bo był z wykształcenia lekarzem. Czy dlatego też jego jedna z ważniejszych postaci to po prostu lekarz, Black Jack. Mogłabym wiele opowiadać o twórczości Tezuki jako już o samych postaciach, no bo jest to temat rzeka, ale może skupmy się na tym, że Tezuka był autorem, który bardzo świadomie czerpał z Ameryki, która go inspirowała, jak na przykład język filmu przeniesiony do komiksów i oczywiście dzięki temu to zrewolucjonizowało japońską mangę, ale także Tezuka nie zapominał o swoich korzeniach. Jest taka animacja o małym Tezuce, taka bardzo troszeczkę luźno podchodząca do jego dziecięcych początków fascynacji komiksami, gdzie Tezuka ogląda w kinie legendę o Małpim Królu. Małpi Król nazywał się Son Goku i według chińskiej legendy był to władca małp, który z jednej strony ma coś związanego z pewnymi kulami smoczymi również, ale przede wszystkim był to wspaniały wojownik, który poruszał się na takiej chmurce. No i ten król małp walczył z różnymi złymi postaciami. Kiedy mówię o królu małp, jakimś smoku, już Wam się przypomina pewne nowsze anime ze studia Toei Animation, prawda? O takich smoczych kulach, takim dzieciaczku ze śmiesznym ogonkiem, który mieszkał na innej planecie na początku. No właśnie. To też jest inspiracja z tej legendy chińskiej, tylko oczywiście przeniesiona w wersji takiej science fiction. Ale co to znaczy? Że Tezuka w tym filmie, kiedy przyszedł, obejrzał już tą animację o tym Małpim Królu, zaczął rysować tego Małpiego Króla. I w animacji jest to oczywiście tak pokazane, że on budzi się w pewnym momencie, bo zasypia nad stosem kartek, no i spotyka tego Małpiego Króla ze swojej animacji. Poza tym oczywiście ten Małpi Król, władca, pomaga Tezuce na przykład unikać jego prześladowców. Bo to jest kolejna kwestia związana z Tezuką, że on nie był na początku, nie należał do tych najbardziej ulubionych. Mówiąc obiektywnie, on urodził się w latach 20. XX wieku. W latach 30. właściwie był dzieckiem. Chłopaka w okularach, no to było bardzo szokujące i to był jeszcze większy powód do dokuczania takiej osoby niż może jest obecnie. Chociaż, czy na pewno? Więc Tezuka po prostu choćby z tego powodu wolał uciekać w świat fantazji niż pewnie zbierać łomoty od chłopaków z klasy, którzy mu dokuczali na przykład, nie? Osamu Tezuka miał też to fantastyczne doświadczenie, ponieważ pochodził z trochę bardziej zamożnej rodziny, a jego tata również był wielbicielem kina. Dzięki temu u niego po prostu były obecne filmy. Pierwsze animacje Disneya czy komedie z Charliem Chaplinem. Nic dziwnego zatem, że potem nasz twórca, jak trochę podrósł i zaczął rysować komiksy, a potem robić animacje, to po prostu znał już się troszeczkę ten język kina. Kiedy ja mówię o Osamu Tezuce jako o moim mistrzu, to nie tylko fantastycznego, pracowitego rysownika, ale przede wszystkim autora, który nie bał się pokazywać światu swoich pomysłów. Tezuka czerpał świadomie z kinematografii amerykańskiej, ze świata z zachodu, który stopniowo poznawał, ale także nie bał się nawiązywać do rodzimego folkloru. I co najważniejsze, pomimo że jego pierwsze prace nie były super perfekcyjne, to jednak on dalej robił swoje. I choćby dlatego Tezuka jest moim mistrzem i w tym filmie chciałam Wam przypomnieć o tym twórcy. O twórcy, który nie tylko jest autorem nowoczesnego Pinokia, byśmy tak powiedzieli, ale także sięgał po tematy filozoficzne. Mamy takie dzieło Tezuki jak Feniks, o samym tym procesie rodzenia się nowego życia, że kosmiczny ptak Feniks towarzyszył ludziom w przeróżnych epokach, którzy pragnęli zdobyć źródło wiecznej młodości, źródło wiecznego zdrowia.
I te wszystkie wysiłki w pewnym momencie kończyły się na niczym, bo źli ludzie pragnęli także dorwać właśnie tego mitycznego ptaka, żeby być wiecznie młodzi, wiecznie szczęśliwi. Jeden z ostatnich kadrów komiksowych z Tezuką jako bohaterem, tutaj już filmowym, jest taki, że Tezuka po prostu odlatuje w wszechświat na grzbiecie swojego Feniksa z komiksów. I wypatrują na jego cześć postacie z animacji i jego komiksów. No wiecie, kiedy się jest autorem komiksów, ponad 500 tytułów, które z tych komiksów każdy ma minimum 200 stron, a jeszcze jeśli dołożymy do tego masę postaci z jego adaptacji animowanych, to naprawdę można uzbierać niesamowity tłum postaci wiwatujących na cześć swojego bohatera. Jednak oczywiście nie zapominajmy, że nie chodzi także o ilość postaci, ale też o jakość. Ale akurat Tezuka na każdym etapie swojej twórczości pokazywał, że go stać na więcej. W ostatniej dekadzie swojej twórczości Tezuka zajął się nie tyle serialami animowanymi, co bardziej eksperymentami twórczymi. Jest na przykład taki film Jumping, skacząc, gdzie widzimy świat po prostu tak jakbyśmy się odbijali po prostu jak piłka kauczuk, gdzie w pewnym momencie wszystko jest widoczne z lotu ptaka, potem nagle nie, możemy nawet zerkać skacząc, zerkać do mieszkań, jakichś przeróżnych postaci, obserwować co oni robią. Ta eksperymentalna animacja realizowana w latach 80. bardzo jeszcze, jak się domyślacie, tradycyjnymi metodami, pokazywało, że gdyby Tezuka miałby jeszcze te co najmniej 20 lat czasu na zrealizowanie nowych filmów, to nie jeden film fantastyczny taki by powstał. Być może do tego grona 500 bang dołączyłoby kolejne 500 tytułów z zupełnie nowymi postaciami. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz o twórczości Tezuki i dowodząca to, że Tezuka nie bał się realizować swoich pomysłów. On stworzył taki swoisty również system gwiazd. Jego najbardziej znane postacie mogły pojawiać się również w innych tytułach, w nowych rolach, zupełnie jak aktorzy hollywoodzcy. Na przykład jeden profesor z adaptacji o przygodach Kimby Białego Lwa, mówię tutaj już o zamerykanizowaną wersję jego Królowa tytuł podaje, to w innej historii okazywał się na przykład być prawie że detektywem. W każdym razie ten taki charakterystyczny, wąsaty pan miły był w innym filmie kimś innym. Też tak się zdarzało. Tezuka w pewnym sensie mógł być też prekursorem tego, co my nazywamy takie crossovery, że bohaterowie z dwóch innych fabuł po prostu mijają się na ulicy. To też było w jego stylu. Zatem, widzicie, chciałabym zrobić bardzo po prostu taki uporządkowany vlog, mówiąc od A do B, ale kiedy mówię o Tezuce się po prostu tak nie da. Jedna myśl, druga myśl i już po prostu cały temat nam legnie. Mam w tym zeszycie zapisany scenariusz tego nawet odcinka, co ja chciałam takiego Wam powiedzieć, a podaję Wam 1000 powodów, dlaczego uważam Tezukę za swojego mistrza. Przede wszystkim jest to autor, który nie bał się realizować swoich pomysłów. Był ponoć kiepskim menadżerem, a bardzo dobrym artystą. Od samego początku po prostu pragnął pokazywać świat z przeróżnych punktów widzenia. Od księżniczki, która była muszkieterem, po nawet film erotyczny. A przy okazji science fiction, przy okazji sprawy religijne, przy okazji ekranizacje nawet Biblii i oczywiście o Buddzie, ale także zastanawianie się nad tym, jak to jest być dobrym lekarzem, bo Tezuka z wykształcenia był lekarzem. Po ukończeniu studiów na medycynie bardziej zajął się rysowaniem komiksów niż leczeniem ludzi. Można powiedzieć, że w pewnym sensie zamiast leczyć ciało, próbował leczyć duszę, bo jego postacie nie były krystaliczne, to nie byli superbohaterowie.
To byli bohaterowie, którzy popełniali błędy. Jedni z tych postaci mieli coś takiego jak wyrzuty sumienia, inni byli klasycznymi wilianami, ale historie Tezuki nie były czarno-białe. I dlatego też nie wszystkie kończą się happy endem. Takim klasycznym happy endem i żyli długo i szczęśliwie, jak to mówiłam w moim poprzednim Just Animuję. Zatem dla mnie Tezuka jest mistrzem pod kątem odwagi, sięgnięcia zarówno do swojej kultury, jak i poznawania inspirujących rzeczy z kultur innych. Tezuka jest dla mnie mistrzem, dlatego że z jednej strony miał odwagę pokazywać swoje pomysły. Można powiedzieć, że z czasem po prostu jego prace stawały się coraz lepsze pod kątem warsztatowym, a on jednak nie zapominał o tym, że w filmie animowanym, jak i w komiksie bardzo ważną rolę odgrywa scenariusz. Historię Tezuki da się oglądać jako fascynujące filmy albo ich papierowe wersje. To, co powiedziałam na początku, jego nowa Wyspa Skarbów, która była komiksem posiadającym język filmowy, on to po prostu realizował te swoje komiksy na początku, zanim dane było mu założyć swoje studio animacji. On po prostu realizował swoje filmy na papierze, a potem dopiero robił animacje. Nieśmiało powiedziałabym, że trochę jak ja, ale oczywiście nie mam prawa w ogóle się porównywać do takiego twórcy i nie będę się porównywać, tylko po prostu mówię, że pewne inspiracje ludzie mają wspólne. I może tutaj już zakończę, tylko jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Aha, i jeszcze jedna rzecz o Osamu Tezuce. Jego studio nazywało się Mushi Production. Mushi od symbolu muszki, owada, który również dobrze wpisał się po prostu w jego artystyczny pseudonim. I Tezuka zasłynął z kilku żartobliwych dialogów. Uważał, że komiks to jego żona, animacja to jego kochanka, ale także mówił taką rzecz. Mam nadzieję, że to nie zabrzmiało proroczo a propos jednego z filmów, że nawet najzdolniejszy twórca nie wygra z prawnikami. Jeśli jesteś małym twórcą, masz małe studio i choćbyś miał 1000 pomysłów na minutę, nie wygrasz z wielkim studiem, a zwłaszcza z jego specami od prawa autorskiego, to znaczy z adwokatami. Brzmi to smutno, to jest, ja tu parafrazuję słowa Tezuki, ale to też może być w pewnym sensie ostrzeżenie dla nas, takich artystów, którzy mają wiele różnych pomysłów, ale nie zawsze prawa autorskie są przestrzegane małych twórców. O prawa autorskie mogą się bić ci duży twórcy, a zwłaszcza ci związani z dużymi firmami. Nawet trochę smutne, ale to też z Tezuką jest związane, więc tyle ode mnie i widzimy się w kolejnym Just Animuję. Tym razem będzie to filmik, możliwe, że o pewnych moich innych inspiracjach, ale Tezuka jest po prostu dla mnie bardzo ważnym twórcą i dlatego powstał ten film. Dzięki za uwagę, pa, Justa.